Kierunek Bałtyk. Kierunek Odra. Ślepiotką. Na zdrowie. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remembered Zion. By the rivers of Ja dosłownie dotykam tej jakiejś ścieki. Czasami są to robić aż do Morza Bałtyckiego. Nam zbyt wiele ostatnich rzek. Dopiero kiedy od Katowic aż do Bałtyku. Ici, car la Silésie est connue. W zasadzie do Bałtyku. Wtedy pojawił się taki pomysł, żeby... Jan Dąbrowski spodziewał się, że ten projekt będzie sporym wyzwaniem, ale pierwsze kilometry na wodzie... Nazywam się Jan Dąbrowski. Jestem architektem, ale też podróżnikiem. I jedną z tych podróży ostatnio było właśnie spłynięcie tą rzeką do Morza Bałtyckiego. Okazało się, że sama rzeka jest mocno zanieczyszczona. Ta kłodnica tutaj ma taki wręcz pomarańczowy kolor. Fajnie byłoby to też zbadać, pomyślałem wówczas i w końcu przepłynąłem. I przy okazji też zbadałem tą wodę. Na tym też polegał ten cały projekt, żeby nie tylko mówić, nie opisywać rzek liczbami, ponieważ jest to bardzo abstrakcyjne. Jakąś takim obrazem, który by przemówił większej ilości osób, na pewno byłoby wyobrażenie wykąpania się w tej wodzie. Taki cel miała ta wyprawa, żeby pokazać zdjęcia czy wideo, w którym ja przez tę brudne wodę przepływam i żeby w każdym nas urodziło się uczucie zmieszania, no bo ta woda często była bardzo obrzydliwa. Ja byłem tym, który przez nią przepływał. W lewym dolnym rogu odliczają się przepłynięte kilometry. Kolor licznika zdradza przewodność rzek. Fioletowy? Ultra źle. Czerwony? Ultra źle. Biały? W normie. Startuję spod domu. Przepływam, przepycham, przenoszę, przerzucam, przesiąkam w uroczo nazwanej rzece Ślepiotka. Do pokonania jeszcze 870 km do Bałtyku. Ślepiotka jest jeszcze czysta, co stwierdzam po wpadnięciu do niej. A jest to sztuka, bo susza wysuszyła ją do kostek. Na początku podróży był wiwat, bo wypływałem dosłownie stąd tą ślepiotką i otwierałem szampana, ale okazało się, że po 5 minutach muszę cały czas przynosić packrafta, by móc przepłynąć dalej, czy chociażby przejść dalej, ponieważ ta rzeka jest tak wąska. Jaki tutaj wspaniały zapach. No i już pojawia się pierwsze zwątpienie i pierwszy moment, kiedy tą granicę muszę przekroczyć, czyli nie bać się wejść do tej wody. Chodzimy do tej obrzydliwej rzeki. Tutaj, szczerze mówiąc, chwilę się przejdę. Zobaczymy, jak to jest głęboko. Płynie przez Katowice-Kłodnica i zastanawia się, skąd ta smrodnica. Gdzie nie popłynie tam smród, drama, bo źródłem cuchnięcia jest ona sama. Przepiękna rzeka. Ale żółta. Fuj! Obrzydliwe. Obrzydliwe rzeki. Obrzydliwa. Obrzydliwe w niej płynąć, ludzie. Obrzydliwa jest ta woda. Obrzydliwe. Śmierdzi obrzydliwie. Tą obrzydliwą wodą. Rzeki i smród. Obrzydliwe. Tak, obrzydliwie pomarańczowa. Obrzydliwa rzecz.
Obrzydliwe, fu. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Tyle opon. Fajne rzeczy, takie zachęcające do wykąpania się. Świeci się, rzeka się świeci, to dobrze. Dobrze, jak rzeka się świeci, to znaczy, że jest dobra, to znaczy, że ma prąd. Często byłem też na granicy strachu, ponieważ bardzo bałem się wpaść do wody, która często była przeciwnych zapachów i przeciwnych kolorów. Ten strach staram się przesuwać dalej, chociażby w normalnym życiu nie bać się takich trywialnych rzeczy. Tutaj już jest trochę głębiej i tak samo obrzydliwie. Aż fajnie się płynie. Woda jest tak samo nie pomarańczowa, co dodaje trochę klimatu. Fuj, ale płyniemy. Kierunek Bałtyk. Nikt tego jeszcze nie zrobił z tej obrzydliwej rzeki. Ile tutaj opon, pięknie. Tyle opon. To nie jest tak, że ja po godzinach jestem zajawkowiczem, szambonurkiem. Nie lubię pływać w tym i nie chciałbym bardzo dalej w tym pływać. Było to jednorazowe. Raczej chodziło o to, żeby uświadomić wszystkim, że ta woda dotyczy nas wszystkich. Tutaj niezła przeszkoda. Jak przez to przejść? Chyba górą. Nie wiem jak inaczej. Nie jest kolorowo. W zasadzie jest kolorowo. Rzeka jest kolorowa. Kolejna przeszkoda. Będę musiał wyjść, przepchnąć. Obrzydliwie! Co chwilę są takie powalone drzewa. Trzeba przez nie umiejętnie przepływać pod, czasami nad, a czasami obok. Różnie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby jeden kolor rzeki i smród. Zobaczcie co to. Jaki ta gleba ma kolor, on się świeci. No straszne. Tutaj znowu przenoszenie. Ciężko. Wody nie ma. Co chwilę trzeba przenosić. Masakra. Teraz jest susza. O! Ile jeszcze tego będzie? Po tym nie przepłynę. Masakra.
ale mnie wciąga. Ah. Kolejne. Kolejne. Końca nie widać. Chyba sobie przyniosę bokiem. Jest ciężko. Przez chaszcze jakieś. Nie wiem, czy te drzewa się gdzieś tam kończą. Chyba nie. Niedobrze. Godziny użeram się z tymi patykami. Co chwilę. Łoż, coś jest głęboko. Асфальт, вот он ходит. Вот так вот. Tragicznie zaśmiecona jest ta rzeka. Aż nie ma słów. Ah. 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 O. Chyba tam będzie najlepiej. Wszędzie jest taka susza, że połowę trzeba chodzić. Brud, smród, obrzydliwe. Jan Dąbrowski na jakość wody w rzekach, którymi płyną, nie zostawia suchej nitki. Najgorzej, jak podkreśla, jest na Górnym Śląsku. Tak wygląda Kłodnica w katowickich Panewnikach. Te wody są w stanie tragicznym. Tutaj zresztą widać, ten kolor jest taki pomarańczowy wręcz. Tak tutaj spływa sobie wodospadzik fajny. Wolałbym jednak się nie utopić w nim. Jest wysoko, najpewniej jest wysoko nasycony. Oj, ale śmierdzi. Suchnie. Aż tu utknąłem. Suchnie, jest bardzo ciepły. Woda jest bardzo ciepła. Przepływając przez wylewającą się solankę, czuję wrzący oddech kopalni Halemba. Wysoka temperatura i chemiczna woń przenoszą mnie zmysłami do wydążonych setki metrów pode mną tuneli kopalni. Kłodnica, która już w Katowicach jest ściekiem, wzbogacona jest dodatkowo w Rudzie Śląskiej. I od tej pory zaczynamy powoli wpływać na rzeki, które są już mocno zanieczyszczone. Metaliczne rury brzmią głucho, wisząc groźnie nad Kłodnicą. Nieodłączny element krajobrazu Śląska. Oj! Reakcja z stron instytucji czy Wód Polskich była żadna. Podobno zaprosili mnie do Wód Polskich, natomiast ja nie dostałem żadnego zaproszenia. Było to puszczone w eter. Myślę, że poniekąd oni też wiedzą, jaka jest sytuacja. No, kolejny dzień spływu, tym razem z Rudy Śląskiej. Ładna jest ta rzeka. Gdyby nie te ścieki i urbanizacja, to była przepiękna dzika rzeka. Tutaj co chwilę wypływają jakieś ścieki. No. Tutaj nie jest najciekawiej. Znowu coś wypływa. Jakaś ukryta rura. W nocy trochę napadało.
więc jest trochę więcej wody i łatwiej się płynie, co na pewno jest zaletą. Taka dzika rzeka w środku miasta Rudy Śląskiej. Nie spodziewałem się tego. Trzeba będzie się przybijać przez takie chaszczy już w samym mieście. Niestety też co chwilę są jakieś śmieci. Tutaj jakieś znowu rura. Też nie ją widać. Będziemy przechodzić przez ścieki, ale nie będziemy oczyszczali. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Szambo się zapchało u Zośki. Nie ma co się ale trzeba się brać do roboty. Ojej, tutaj trzeba będzie przejść. Nie fajnie. No jest. No. Nie jest prosto tutaj. Ojej. No proszę. Ale chłodnica jest o wiele czystsza. O rany. Wiele czystsza niż poprzednio. Jest całkiem ładnie.
pojawiają się różne śmieci w wodzie. Bałem się, żeby nie przedziurawić tego packrafta i nie zatopić się w tej wodzie. Pojawiają się różne przeszkody typu drzewa, pod którymi nie można przepłynąć. Trzeba jakoś je ominąć, a woda jest dosyć głęboka, brzegu nie ma. Zauważyłem, że jak coś się wrzuci do jeziora albo do morza, następnego dnia już tego nie ma. Coś zabiera te rzeczy, filtruje i czyści. Moim zdaniem wcale nie śmiecę. Gliwice słyną z niezwykłych kucharzy. Zamieniają oni bowiem rzekę w żurek, ogórkową czy też kapuśniak. Uj! Ale cuchnie! Aż nie chce mi się jej badać. Wszędzie. Bita śmietana. No, obrzydliwa, obrzydliwa. I śmierdzi. Znowu mówię obrzydliwa, ale tak jest. Siedzę sobie właśnie tutaj w Gliwicach nad Kłodnicą i wymiotować mi się chce. Jan Dąbrowski spodziewał się, że ten projekt będzie sporym wyzwaniem, ale pierwsze kilometry na wodzie przerosły jego wyobrażenia. Smród, kolor pomarańczowy, kolor taki wręcz radioaktywny. No taki trochę ekstremalny spływ. To nie ma co ukrywać, bo czasem strach się zanurzyć w tej wodzie. Podróżnik najpierw musiał przenosić swój packraft, czyli pneumatyczny kajak, bo poziom ślepiotki był zbyt niski, żeby płynąć. Następnie zmierzył się z potwornie zanieczyszczoną wodą Kłodnicy. Szczerze mówiąc, nadal trochę chce mi się wymiotować. No nie jest to najprzyjemniejsze. Śmierdzi. Cały czas śmierdzi. Okropne. Nie mam dzisiaj siły, żeby nagrywać. Czuję się niedobrze. Czuję się, jakbym się struł czymś, nie wiem, czy nie wodą. No nie jest najfajniej. Kanał Gliwicki opustoszał. Nie ma już tam statków, ruchu, ryb, ani nadziei. Panie pracujący w śluzach tęsknią za pokotuszkami z kapitanami wielkich barek. Zamiast tego na całym kanale jestem tylko ja, a do tego małomówny. Są też złote algi, ale z nimi to już w ogóle nie można poplotkować. No i wpływamy do śluzy. Będzie ciekawie. Się bąbelki tutaj robią. Jeszcze nigdy w czymś takim nie byłem. W dół spływam śluzami kanału Gliwickiego. W górę wzbija się poziom zasolenia. W przód napiera zanieczyszczona woda. W miejscu zatrzymują ją śluzy. W przyszłości kanał lśnił swoją świetnością. W
W przyszłości mętna woda tę świetność przyćmiewia. Pieni się ze złości jezioro Dzierżno. Żółć w nim burzy się i kipi, a ryby, urażone całą aferą, odwracają się brzuchem do góry. Co tutaj robicie? Tutaj bagno. A co wy tu robicie? Co? My tego miał kurde. A więc chyba dzień piąty. Dzień piąty? Jestem w połowie kanału Gliwickiego. Dzisiaj postaram się dopłynąć do samego końca kanału Gliwickiego, który zresztą jest bardzo ładny. Przeprawianie się przez śluzy jest największą atrakcją tego kanału, bo staje się on po pewnym czasie bardzo monotonny. I co ciekawe, nie ma w nim żadnego prądu. Ten kanał stoi, więc trzeba w zasadzie wiosłować cały czas. Nie ma możliwości, żeby się położyć i samo popłynie. Tutaj można tylko wiosłować i wiosłować, ale jest tu pięknie. No i też nie śmierdzi, najważniejsze. Co ciekawe, też śluzy w górnej części kanału Gliwickiego, czyli tuż przy Gliwicach, mają limit dziennego spuszczania wody, czyli można tylko raz dziennie przepłynąć z jednej strony na drugą. Spowodowane jest to zakwitywaniem złotych alg, które później dalej przenoszą się, a więc redukując też spuszczanie tej wody, redukuje się też roznoszenie złotych alg w dalszych częściach kanału Gliwickiego, a także Odry. Także odciski już dawno mam. Cały czas wiosłowanie. Wiatr zazwyczaj jest zachodni, co znaczy, że prosto w twarz. To znaczy, że trzeba mocniej wiosłować, co nie jest przyjemne, bo tylko się zatrzymam i już wracam. W kajaku na pewno byłoby trochę łatwiej, ale nie dałoby się go też przenosić przez te wszystkie przeszkody na pierwszym etapie, więc jest Packraft w tym przypadku był najlepszym, a może i jedynym rozwiązaniem. Fajnie się płynie po tym kanale gliwickim. Smutne jest jednak to, że nie ma tu żadnych statków. Jest to ogromna infrastruktura, ogromny projekt, ogromne pieniądze i nie jest to wykorzystywane. Jeszcze 5-6 lat temu pływały tutaj spore statki, głównie z węglem oczywiście, do Gliwic. Z Gliwic i do Gliwic, później dalej w świat. Teraz już nic tu nie pływa, dosłownie nic. Wczoraj przepływałem, to aż pani się zdziwiła, że ktoś płynie. Smutne to niestety. Tutaj nie za wiele chyba pływa, co? Dziś No mało. No. mało. No niestety. Kiedyś było. Jeszcze- Węglem nie? Chyba 6 lat temu jeszcze, co? No, jakoś tak jeszcze kurwa. Te stare barki poszły na żyletki, Aha. a reszta poszło gdzieś tam na Szczecin, gdzie lepsze pieniądze. Prądu nie ma, ale trzeba sobie radzić. Będę grał w grę. A w jaką? Wszystko byłby ładnie. Gdyby nie fakt, że dosłownie za tymi drzewami są potężne zakłady przemysłowe. I
smrodzą strasznie. Jest taki dziwny zapach. Tutaj kanał Gliwicki płynie sobie górą. A tutaj Kłodnica płynie sobie dołem. Wpłynąłem na Odrę. Już nie znosi tutaj, już nie cofa do tyłu. Leciutko pcha do przodu, ale też nie tak dużo. Ten prąd nie jest taki mocny na powierzchni. I rzeka staje się od razu o wiele szersza. O wiele więcej wody. No i też o wiele czystsza niż sam kanał Gliwicki czy poprzednie. Gliwice, Kłodnica, Katowice. Pizza płynie się dosyć lekko, chociaż grzeje i będzie grzeć. Odra spływa i jest na pewno wiele czystsza. Czyli to od 2 lat tak naprawdę umiera. No. Tu na Starożytnu nam tak porosło, że wyczuwuje w granicach temperatura 35 stopni, 36. O, To jest zbyt wielka temperatura na regionie rzecznym, nie? tutaj niestety mocny wiatr, który wręcz zawraca Pakrafta. Mimo tego, że płynę razem z Odrą w dół, ale potrafi zawiać. I wtedy się wszyscy cofamy. O, w takim wietrze nie da się szybko płynąć. Prąd jest dosyć lekki. Nie niesie za bardzo. Gdyby przyszły opady, więcej byłoby szybciej. Tak to trzeba się siłować. Ja bo nie idę! Chryste, Panie! Ile tego? Co chwilę są śluzy. Rzeka jest bardzo uregulowana. No i też panowie w śluzie się skarżyli, że od tych 2 lat jest faktycznie coraz mniej ryb. Ryby uciekają przed tym zasoleniem. Tutaj za chwilę stanę w miejscu chyba. W ogóle nie płynę. Daje się skonstruować taki żagiel. Mini żagiel, który łapie powietrze i pcha mnie. Może większy żagiel nawet później skonstruuję, żeby się fajniej płynęło i szybciej. O. Dzień dobry! Kolejny dzień na Odrze. W nocy trochę padało, ale nie czuć tego było aż tak bardzo. W sumie fajne miejsce. Myślałem, że będzie burza. Tak prognozy zapowiadały. Chyba jednak nie było. Więc nic mnie nie strzeliło. Dzisiaj cel Opole blisko. Naładować baterię. Chyba też zakupy i popracować trochę. Jak wyglądał Pana dzień podczas tej wyjątkowej podróży? Zależy który dzień, natomiast zazwyczaj ten dzień rozpoczął się od pobudki w namiocie, bo zawsze spałem w namiocie. Zrobienie jakiegoś śniadania, spakowanie się to zazwyczaj trwało ponad godzinę. Spakowanie się, no i wypłynięcie to zazwyczaj tyle zajmowało. Potem
W zasadzie płynąłem od 10 do 15 godzin dziennie, żeby zrobić jakąś normę i żeby to też tak długo nie trwało. Po czym przepływając określoną ilość kilometrów, oczywiście w trakcie robiłem jakieś takie mini przerwy, co mniej więcej 10 kilometrów też badałem tą wodę i dokumentowałem też cały stan wód poprzez zdjęcia i wideo. No i pod koniec dnia po przepłynięciu określonej ilości kilometrów, o ile się dało, znowu rozbijałem namiot, robiłem obiad na kuchence gazowej i kładłem się spać. Mamy do kolejnej śluzy. Tutaj kolejna opłata 5 zł. Wszystkie te śluzy kosztują 5,40. Te śluzy są widać starszej daty. Nie są odnowione tak jak inne. No i też dosyć niskie, ale za to bardzo długie. A więc długo to trwa. Dużo tu jest wody, to śluzowanie. No ale wreszcie wypływam. Bramy się otwarły. I lecimy dalej do Opola. Już szczerze mówiąc, mam trochę dosyć tych śluz. Zatrzymują mnie zawsze na pół godziny. Minimum. Czasami na godzinę. W trakcie pół godziny mógłbym przepłynąć 2 km. A jeśli jest tych śluz 3-4, to jest to 6-8 km nawet dziennie, które muszę stać. One gdzieś kończą się te śluzy chyba gdzieś tam już trochę za Wrocławiem. Mam nadzieję, że potem będzie już o wiele szybciej. Dzisiaj wiatr nie pomaga jak zwykle. Wiatr zachodni, który cofa mnie cały czas. Fajnie byłby chociażby jeden dzień mieć z fajnym wiatrem. A skąd pomysł? Jak to się zaczęło? Pomysł zaczął się oczywiście od sławnej katastrofy odrzańskiej już ponad 2 lata temu i na pewno dużą motywacją jest to, że niezbyt wiele się zmieniło od tego czasu. Wszelkie ryby uciekły albo do góry, albo na dół Odry, więc natura na tym cierpi, a dodatkową motywacją było to, że w zasadzie ta kłodnica wypływa tuż obok mojego domu, więc kiedyś odkryłem, robiąc jeszcze inny projekt o innej rzece w Katowicach, że w zasadzie spod mojego domu mogę wypłynąć do Bałtyku, a przy tym mogę też dokumentować całe to zanieczyszczenie, które jest obecne. I stąd ten pomysł. Ja zajmuję się głównie dokumentowaniem, fotografowaniem, opisywaniem. W zakresie merytorycznym pomagali mi eksperci. To nie ja oceniałem ten stan rzek, ja po prostu zostałem przeszkolony, jak je zbadać i gdzie je zbadać. Kolejna śluza. Już nawet nie wiem, która. Myślę, że może być to na tej trasie śluza 11, 13. Zwyczajnie śpieszą się tutaj ze śluzowaniem panowie. Nikt tędy nie pływa. No na tej trasie jeszcze żadnego statku nie widziałem, szczerze mówiąc. A więc kolejny dzień. Chyba jest chyba wtorek. Ten potworny skwar. Dzisiaj ruszam wcześniej, bo będzie jeszcze cieplej dzisiaj. 37 stopni. To może być nieciekawie. O 13, 14, 15 muszę kupić jeszcze wodę, zatrzymać się przy miejscowości Brzeg i uzupełnić jakieś tam podstawowe zapasy typu woda albo owoce. Kieruję się powoli do Wrocławia. I powoli, bo no tutaj prądu nie ma za bardzo. I to zawsze są 4 km, więc żeby przepłynąć 40 muszę cały czas wiosłować przez 10 godzin, bo jakaś taka średnia prędkość wychodzi mi 4-5 km na godzinę, a nie da się też cały czas wiosłować. Trzeba sobie chwilę odpocząć, plus dochodzą śluzy. No, zakwasy są, spalenie skóry jest. No, do Wrocławia mam jeszcze 60 km, chyba 50. 60 km bym musiał jakieś 13 godzin chyba wiosłować, 12. Jest to możliwe? Zobaczymy przy takiej temperaturze, jaka się dzisiaj szykuje.
No, jakbym jakiegoś takiego kajaka wziął, to byłbym o wiele szybszy oczywiście. Dwukrotnie myślę nawet. Ale z tym kajakiem nie przebiłbym się przez te pierwsze fazy do Gliwic. Nie byłoby łatwo, jeśli w ogóle nie byłoby to możliwe. Więc tutaj lekkość przeważyła nad prędkością. Natomiast no też mam tutaj więcej miejsca dzięki temu i nie muszę organizować transportu z powrotem. Po prostu odpompuję sobie, włożę pod plecak czy do plecaka, no i wracam pociągiem, samochodem, czymkolwiek, bez specjalnej przyczepy, więc to jest ogromny plus. No ale z tego co mi wiadomo też chyba nikt packraftem Odry nie przepłynął, więc jest to jakiś kolejny plus. Pierwszym przepłynąć Odrę packraftem. Podczas takich wyzwań dochodzi się często do granic wytrzymałości, takiego prawdziwego ja i odkrywa się nowe oblicza. Granice, które mamy w sobie, też można je przesuwać i na tym też polegają te wyzwania, żeby móc przesuwać, żeby czuć się komfortowo w pewnym niekomforcie. Tutaj znalazłem prąd. Płynie tak średnio 2 km na godzinę i wreszcie nie trzeba aż tak wiosłować. Na chwilkę można odpocząć. Jest potworny żar. Chyba dzisiaj jest 37 stopni i no, trzeba mieć czapeczkę i krem przeciwsłoneczny. Bardzo usta schną. Trzeba je co chwilę smarować, bo pękają po prostu. A więc tak kończy się kolejny dzień. No i czas wreszcie na obiad. Jestem mega głodny. Dzisiaj 40 kilka kilometrów. A jutro już chyba tylko 10 czy 12 do samego Wrocławia centrum. Jan, jak sam przyznaje, kajakiem pływa od 2 tygodni. Jan bada wodę co 5-10 km. Sprawdza podstawowe parametry, temperaturę i pH. Nie jest naukowcem ani ekologicznym aktywistą, ale chce zwrócić uwagę na stan Odry, zwłaszcza na Śląsku. Dziś dopłynął do Wrocławia. No, dzisiaj solidna pogoda. Burza taka, że hej, zbliża się. Trzeba będzie znaleźć schronienie. Więc no, trochę pada, ale trzeba dalej. Wczoraj udało się trochę więcej przepłynąć, były fajne prądy, a dzisiaj taki wiatr, że ledwo się z miejsca ruszam. Mimo że prąd jest, ciężko w ogóle. Bardzo mocno. W takich sytuacjach ten packraft jest dosyć wysoko nad wodą, więc ten wiatr no spycha go. Ciężko. Zakładałem ci trochę przypłynąć więcej. Z 60-70 km. Ale z takim wiatrem to nie wiem. To jest ciężka robota. To jest kilometr chyba 346. No to jeszcze z 520 zostało. 530 chyba nawet. Oby trochę prądu więcej było. Nie wiatru, więcej drzew. Tutaj co chwilę są takie ostrogi, może tutaj nie widać. One głównie były budowane przez Niemców. Wszystko z granitu jest usypane.
Wczoraj była rocznica ogromnej powodzi w Odrze w 97 roku. Jak mi tutaj mówiono, ta woda tak wzrosła, że ona była wyżej 5 metrów niż te szczyty drzew. No, ciężko mi sobie to wyobrazić. Ale tyle podobno było tej wody. Potężna katastrofa. Już jest ta Odra o wiele bardziej dzika i trochę bardziej ciekawa niż było poprzednio. Ta część ze śluzami jest bardzo monotonna i nudna, niestety. Kolejny dzień. Dzisiaj pogoda fajna. Prądu trochę więcej, więc już na tym kawałku Odry średnio wyciągam tak ponad 60 km dziennie. Nie jest to najszybsza rzeka. No i też nudna. Nic się nie dzieje. W zasadzie od Kędzierzyna ta rzeka wygląda dokładnie tak samo. Bo może z przerwami na Wrocław, oczywiście wielkie miasta. A tak to nuda. No, wyśmienita pogoda dzisiaj. Fajnie się płynie, wręcz do tyłu. Jest dobrze, kurczę, pięknie. Często, gdy wiatr zwiewał mnie lub nie było żadnego prądu lub był okrutny żar, to wtedy zastanawiam się, Jezu, ile jeszcze? Płyniemy dalej. Taki oto poranek nad Odrą. Stoi w Głogowie wielka maszyna. Mieszanka soli z niej do Odry spływa. Stoi i sapie i dyszy i dmucha. Miedź z rozgrzanego jej brzucha bucha. Jak słono, oj jak słono. Lecz choćby przyszło 1000 aktywiszczy i każdy z nich 1000-krotnie piszczy i każdy nie wiem jak ludziom życiu przykrzy, to nic nie zmieni. Konflikt interesów jest większy. Woda po Głogowie stała się dosyć brudna. Głogowie jest dosyć duży. Dużo wlewają do Odry, także ona w zasadzie już to jest 100 któryś kilometr za Głogowem i nadal ta woda utrzymuje dosyć wysoki stan zasolenia. Wiem, że sam problem jest bardzo złożony, a media bardzo lubią to spłaszczać i to bardzo spłaszczać, kompletnie nie rozumiejąc tematu. One chcą jedno zdanie, żebym powiedział, że X jest winny temu wszystkiemu, a jest to bardzo skomplikowane. Rzeczywistość nie jest czarno-biała. No nie da się tego ująć w jednym zdaniu, nawet 2 czy 3. Trzeba o tym bardzo dużo rozmawiać i zrozumieć, jak działa cały ekosystem. 994 km, a zostało mi jeszcze 300 km. Może ciut mniej. Myślę, że to w 5 dni da się zrobić. Więc powoli zbliżam się do końca. Wiatr jest mocny,
Aż wiosło czasem porywa. No i trzeba tak nawalać tymi wiosłami. Przepływam przez Jas. Tutaj dostałem zgodę. Nie ma żadnego skoku podobno. Gorzej, jak coś mi tam zahaczy na dole, to będzie kiepsko. No ale będzie to nagrane. No i poszło. Nie czułem się najpewniej. No ale się udało przepłynąć. Jestem już niedaleko Szczecina. Jest to Park Krajobrazowy Dolnej Odry. Miejsce, w które wpływam i podobno jest przepiękne. A więc tak wygląda Park Krajobrazowy Dolnej Odry. Jest tutaj dużo starorzeczy, dużo takich kanałów, bardzo dużo dzikości. Woda czysta oczywiście. Bez prądu, więc tutaj wszystko stoi. I jest bardzo gorąco. Bardzo gorąco. Sama woda ma tutaj 30 stopni, więc nawet mniej się ciężko ochłodzić. Jest to park znajdujący się między Niemcami a Polską. Mapy twierdzą, że da się tędy przypłynąć. Satelita też tak twierdzi. A innej drogi nie mam. I no nic, trzeba się przez te chaszcze przebić. Mocno zarosło. Mapy kłamią. Cholera. Bardzo zarośnięte. Ledwo da się przepłynąć. Oj. Chyba tam jest jakaś droga. Oby tak było. Chyba jest. O! No. Tego się nie spodziewałem. O! Ha. Żeby się przez to przeprawić, to jest wysiłek. Ach. O. To nie wygląda dobrze akurat. Nie ufajcie Google Mapsom ani innym mapom. Szczególnie tu. Bo kurde, nigdy się nie da przedostać. Jakiś hardcore. Co to jest za droga? A! Na mapie niby jest to połączenie i jest zarośnięte absolutnie.
O! Niedaleko. Tylko drogi nie ma. Dobra, gdzieś tu popłyniemy. Już! Widzę wodę! Wolność! Muchy końskie wszędzie gryzą. Więc tak wygląda miasto Szczecin z daleka. No, duży statek, ale nie wiem co wiezie. Sumatra. Stan wód nie poprawił się jakoś bardzo. Wiem, że to co badam, szczególnie na początku, było bardzo źle. Najbardziej zanieczyszczone jest w Katowicach i na Śląsku, natomiast szczególnie w Głogowie nagle ten wskaźnik wyskakuje. Jeszcze zostało mi chyba 60 czy 70 km do samego Bałtyku, do Świnoujścia. Przy okazji jest to też wyzwanie, bo nikt wcześniej tej trasy nie odbył i myślę, że za kilka dni zakończy się cała wyprawa. Zobaczymy jak wiatr, jak pogoda pozwoli, to dopłynę. Jest kolejny dzień. Pewnie nie ostatni, ale spróbuję dzisiaj wpłynąć na Zalew Szczeciński. No raczej go dzisiaj nie przypłynę. Jest to wymagające na pewno, bo potrafi się zamienić w otwarte morze. Ten zalew jest dosyć spory. Człowiek czuje się bardzo mały przy czymś takim, przypływając obok. Tam jakaś policja stoi. Nie wiem, czy tutaj można pływać. Chyba można. Bo co, nie można? Dzisiaj taki miałem rano zakwasy. No ale już rozruszałem się. Zobaczymy, czy przypłynę prawym brzegiem, czy na wprost, w zależności od warunków Zalewu Szczecińskiego. Trochę ryzykowne jest płynięcie na wprost przez Zalew Szczeciński na wprost. Ludzie w Bosmanacie się łapali za głowę wręcz. Wystarczy, że zwieje, to w ogóle kierunku nie trzyma na takiej wodzie. Pierwszy lepszy wiatr, jestem 100 metrów dalej. Jutro ma być burza, więc jutro nie ma mowy, żeby się przedostać przez środek. Więc zobaczymy. A powoli dopływam do końca Odry, która przekształca się w Zalew Szczeciński. Oho, chyba policja płynie. Ale chyba nie do mnie. Nie do mnie. Tak wygląda ujście rzeki Odry do Zalewu Szczecińskiego. Cieszę się, że w końcu opuszczę Odrę. Nie da się do końca przewidzieć, dokąd dopłynie się danego dnia. Czasami wiatr jest zbyt mocny, czasami zatruwa się na przykład tą wodą, czasami pogoda jest bardzo zła, są burze i nie da się dalej płynąć.
Naprawdę dzisiaj są no nie najfajniejsze warunki, a będzie tylko gorzej. Tutaj próbuję się kierować w stronę wiatraków. Nie da się szybko płynąć. Przestaje wiosłować i od razu obraca, od razu zwiewa. Absolutnie żadnego progresu. No nie zostało zbyt wiele dzisiaj jeszcze godzin do przepłynięcia. Zobaczymy. A więc mam nadzieję, że ostatni dzień, bo wstałem wcześniej, żeby zdobywać dzisiaj Świnoujście. Pogoda sprzyja. Wczoraj musiałem pauzować przez bardzo niekorzystny wiatr i burzę. I dałbym razy przepłynąć najpewniej. No i dzisiaj atakuję jeszcze 30 km, ale póki co dobrze to idzie. Wiatr trochę spycha, ale nie jest tragicznie też. Tak to jest na Zalewie Szczecińskim. Już ostatnie kilometry. Muszę sobie przypłynąć obok wielkich wycieczkowców, ferries, promów, różnego typu statków. Ten chyba właśnie odpływa. Będzie miał pierwszeństwo. To już samo Świnoujście. No i tak właśnie kończy się wyprawa. Wpływam za tą latarnią, wpływam specjalnie do Morza Bałtyckiego. Wyprawa z Katowic, spod domu aż do morza. Jeszcze tylko kilka metrów. I tak żegnam tę wyprawę. Lekka na pewno nie była. Aż cuchnąca, śmierdząca. No i tak to już tu jest. Śmierdzi toaletą. Takie podsumowanie. Ale szacunek dla pana Jana. Ja zresztą osobiście chcę panu podziękować, bo ja jestem zapalonym kajakarzem. Mam na koncie kilkadziesiąt polskich rzek, które są przepiękne, które są naprawdę przeczyste i dają kontakt z naturą. Nie możemy pozwolić na to, by nasze rzeki zamieniały się w coś takiego, co pokazał pan Jan.